Jestem Alex. Zupełnie zwyczajna dziewczyna prowadząca zupełnie normalne życie. Lubiłam długie spacery i zbieranie kwiatów. Potrafiłam całymi dniami podążać leśnymi ścieżkami w poszukiwaniu polan maków i tulipanów. Już wkrótce jednak moje życie zmieni się raz na zawsze. Marzyłam czasami o dalekich podróżach i niezwykłych przygodach. Biegałam hen przed siebie, stawałam nad urwiskiem na skraju wsi i myślałam sobie, co jest tam daleko, hen za horyzontem. Wioska jednak była całym moim życiem. Tutaj byłam szczęśliwa. Pewnego dnia poszłam do swojego brata, który był drwalem i właśnie wrócił z miasta, gdzie zwiózł zrąbane drzewo. Z domu donosiły się dziwne odgłosy. Co ci jest, bracie? Nie wchodź do mnie, bo nie czuję się najlepiej. W mieście podłapałem jakąś dziwną chorobę i nie chcę cię zarazić. Muszę trochę odpocząć i się wykurować. Dobrze, będę nieopodal. Daj znać, jeśli będę ci potrzebna. Przy domu brata gromadzili się ludzie i rozmawiali o dziwnej chorobie. Widziałaś, jak on wygląda? Nie, nie wpuścił mnie do domu. To nie jest zwykłe przeziębienie. To coś znacznie poważniejszego. Mówili wszyscy dookoła, a ja jednak nie przejęłam się tym aż tak bardzo. Ludzie często panikują bez wyraźnej przyczyny. Poszłam rozejrzeć się po gospodarstwie brata, gdy nagle... Z domu wyskoczyło coś, co jeszcze przed minutą było moim bratem. Teraz to był ogarnięty płomieniem potwór zombie, który rzucał się na ludzi i próbował ich ugryźć. Nareszcie wszystko się skończyło. Zostałam prawie zabita przez własnego brata. Długo tam stałam, próbując zrozumieć, co się przed chwilą wydarzyło. Wszyscy byli zszokowani tym, co zobaczyli. Weszłam do domu brata, lecz tam nie było nic nadzwyczajnego. Doktorze, doktorze! Dobrze, że pan jest. Co pan o tym wszystkim myśli? Co ja mam o tym wszystkim myśleć? Twój brat wrócił wczoraj i zgłosił się do mnie z gorączką. Dałem mu leki i zaleciłem nie wychodzić z domu.
Co się z nim stało? Dlaczego? Co to było? Nie wierzę w zombie, lecz wierzę swoim oczom. Twój brat zamienił się w zombie. Ale jak to możliwe? Podobno jest jakiś nowy wirus. Muszę o nim poczytać, a tobie zalecam wrócić do domu i trochę odpocząć. Za dużo dziś miałaś wrażeń. Wróciłam do domu, gdzie czekał na mnie Borys. Nie zamierzałam jednak odpoczywać. Postanowiłam działać. Borys, musimy zabrać najważniejsze rzeczy i uciekać stąd. Co? Jak? Gdzie? Gdziekolwiek, jak najdalej stąd. Zwariowałaś. Mamy tu dom. Nigdzie nie uciekamy. Borys! Wirus trafił do naszej wsi. Zmieni wszystkich w zombie. Mój brat... Alex, co ty wygadujesz? Nigdzie nie uciekamy, zostajemy. Rozpłakałam się i pobiegłam przed siebie. Musiałam pobyć sama. Chwilę się zastanowić. Niepogoda zmusiła mnie do powrotu do wsi. O, doktorze! Dobrze, że pan jest. Co z tym wirusem? Doktorze, co się stało? Co jest? Myślałam, gdzie wszyscy? Gdzie Borys? Nagle zobaczyłam sąsiada z dzisia. Tyle, że to nie był z dzisiu. Już nie. Sąsiedzie? O nie! Nie! Ratunku! Doktorze! Pomocy! Ratunku! Nie! Ratunku! Ratunku! Nie! Ledwie stamtąd uciekłam. Musiałam jak najszybciej znaleźć Borysa. Borys! Borys! Gdzie jesteś?
Stałam tam samotna i zrozpaczona. Gdzie jest Borys? Co mam robić? To był sąsiad Stefan. Widział pan Borysa? Nie widziałem. Lecz błagam, nie wychodź na dwór. Tam są oni. Muszę znaleźć Borysa. Oj, kto to? Uciekaj, Alex! Nagle zobaczyłam Borysa. Borys? Nie! Rzuciłam się do ucieczki, biegłam nie zważając na nic, zostawiając za sobą Borysa, dom, marzenia. Całe moje dotychczasowe życie. Wreszcie stanęłam zupełnie wyczerpana, mokra i głodna, samotna. O, marchewka. Też mi coś. Lepsze to niż nic. Musiałam pomyśleć i zastanowić się, co robić dalej. O nie! Znowu biegłam przerażona. Ta rzeka jest granicą między przeszłością i przyszłością, pomyślałam. Nigdy nie byłam tak daleko od domu, a teraz nie mam domu, rodziny, nie mam nic. Musiałam zrobić ten krok, przekroczyć granicę, spojrzeć w twarz przyszłości.